dzień dobry, witajcie. Dzisiaj nagram wam film z drogi. Telefonik siedzi w uchwycie. Jedziemy sobie do Zakopanego przez Czerwienne, Ząb. Także troszeczkę ujęć z drogi. Dawno takiego filmu nie wrzucałem. Słuchajcie, filmu nie wrzucałem. Także dzisiaj film z drogi. No powiem wam, że ciekawe rzeczy się dzieją na świecie. Gadali właśnie teraz w radiu o tym, że jesteśmy połączeni. Wszystkie kontynenty są połączone kablami podmorskimi. Telekomunikacja, internet i tak dalej. I powiem wam co, no, jeżeli taki kabel zostanie przerwany, no to jesteśmy automatycznie odcięci od usług, od serwerów. Komunikacja na świecie się tak jakby może zakorkować, może być duży problem z tego powodu. Także właśnie rozmawiają o tych strategicznych punktach. Tak samo dnem Bałtyku idą kable, które są połączone ze Szwecją i tak dalej, no nie? I wszystko co z Ameryki dostajemy tak naprawdę to idzie z Irlandii, czyli Google i tak dalej, no nie? Wszystko jest połączone kablami do Irlandii i później z Irlandii idzie do nas. W szoku jestem, sam nawet nie wiedziałem, myślałem, że to przez jakieś satelity się odbywa te połączenia, to wszystko, a to jednak wychodzi na to, że to wszystko jest połączone przez kable podmorskie, internet, telefonia cała i tak dalej. My mamy tylko nadajniki tu, gdzie się mieszka, w lokalizacjach danych, no nie bezprzewodowe, a reszta, takie główne łącza międzykontynentalne są wykonane w technologii tradycyjnej, czyli kablem i położone na dnie morza, no nie? Jeżeli taki kabelek by został przerwany, kabelek, nie wiem jakie to duże jest, ale na pewno cienkie nie będzie, to myślę, że wtedy byłby duży problem. W ogóle dojść, zlokalizować to, w jakim miejscu jest przerwane i tak dalej. No, zawsze się zastanawiałem właśnie, w jaki sposób to działa, ale jak szukałem kiedyś w necie, to wam powiem, że no bo się zastanawiałem, jak się dzwoni do Stanów, jak się to odbywa, no nie, jak jest to połączenie, czy przez satelity i tak dalej, jak to było w dawniejszych czasach, zanim mieli te satelity, no nie, bo telefony już były dużo wcześniej, no nie, ale właśnie wyczytałem w internecie, że no wszystko się działo za pomocą kabla, który jest położony na dnie morza, na dnie oceanu. I to jest łączone właśnie w ten sposób, są kontynenty połączone. Już nie będę wnikał co i jak. Słuchajcie, jak to się dokładnie, którędy ten kabel idzie, ale pewnie wybrali tak jakby najkrótszą opcję, czyli gdzieś tam podejrzewam okolice Kanady, coś takiego i później okolice właśnie Irlandii, coś takiego, no nie, żeby połączyć Amerykę z Europą, no nie, w ten sposób. Do Chin, no to pewnie leci lądem, no nie, chociaż nie wiem, czy się łączymy z jakimiś chińskimi serwerami z Polski, raczej nie, oni tam mają swoje serwisy, swój internet. Oni są troszeczkę też, chyba mi się wydaje, odcięci od świata. Wiadomo, że może to lecieć kontynentem, nie zastanawiałem się, ale można, powiem wam, zapytać wujka czata GPT, o, tak wam powiem. Bo powiem wam, że jeżeli się zada pytanie właśnie jakieś takie konkretne, no to idzie dobrą odpowiedź czasami uzyskać, a czasami jest różnie. No ale mniejsza z tym. Następny problem, jaki się spotkałem, powiem wam, z iPhone'em, bo nagrywam iPhone'em dla was ostatnie filmy, zrezygnowałem w ogóle na razie z GoPro, bo w iPhone'ie zmontować filmy, nagrać to jest dosłownie kilka minut roboty, a nagrywanie na GoPro, później przekładanie tego do komputera, montowanie i tak dalej, no to kilka godzin.
no, bardzo dużo pracy. Ja podziwiam tych twórców internetowych, którzy robią takie rozbudowane filmy, ujęcia z różnych miejsc. To jest wiele godzin pracy. My sobie sprawy nie zdajemy tak naprawdę. Dopóki nie zacząłem, słuchajcie, montować tych filmów, siedzieć nad tym, robić tego, to po prostu nie zdawałem sobie sprawy, ile godzin pracy zajmuje zmontowanie jakiegoś filmu, ile, żeby to wszystko poskładać, nauczenie się tego programu do montażu i tak dalej. Człowiek sobie sprawy nie zdaje, no ale jak się już nauczysz, no to wtedy jest dużo łatwiej, no nie? Ale co wam jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego iPhone'a. iPhone jest tak zamkniętym systemem, że to jest po prostu złota klatka. Nawet aplikacja YouTube, jeżeli, słuchajcie, zmontujesz film w iPhone'ie i chcesz go wysłać do internetu, przez YouTube'a aplikację, to jeżeli zablokuje się ekran, jeżeli zaczniesz robić coś innego, od razu muli tą aplikację, ogranicza przesyłanie w tle i film, który powinien się wysyłać, nie wiem, 15-20 minut, pół godziny, wysyła się 5 godzin, 3 godziny, 4, muli się, musi sprawdzać, czy przesłał się jeszcze, nie przesłał się, po prostu dramat. Samsung tego czegoś nie ma, nie ma tych ograniczeń, bo też kilka filmów nagrałem Samsungiem, które wrzuciłem, to powiem wam, jest to szybkość niesamowita. Wkładasz, masz po prostu aplikację YouTube'a, przesyłasz film, za kilka minut film jest uploadowany. Nawet jak coś robisz innego, to pięknie w tle się przesyła, nie ma żadnych ograniczeń. A tu na przykład iOS wyłącza ci aplikację YouTube, ograniczenia robi, żeby w tle nie zużywało baterii. Ja rozumiem to wszystko, spoko, ale sam czat GPT mi powiedział, że iOS to jest złota klatka i czasami dobrze jest wyjść za sama złotej klatki. No szkoda, że teraz się o tym dowiedziałem. No, jedyny plus tego z iPhone'ami jest taki, słuchajcie, że ładne filmy nagrywają. Nie? To jest duży plus. I nie wiem, czy Samsung tak samo ładnie nagrywa. No, musiałbym na jakiś nowszy model kupić. Planuję taki zakup. Zobaczymy. Nie będę brał najnowszego, bo to nie ma sensu. Teraz wam nagrywam z iPhone'a 14 Pro Maxa. No wiadomo, może 16 troszeczkę lepiej nagrywa, ale tam nie ma dużej różnicy. Nie myślę, że jest sens zmieniania, jak ktoś ma 14 na 16, może 17 będzie coś lepsza, zobaczymy. Ale wiecie, jak to jest. Oni też muszą zarabiać, no nie? Dlatego wychodzi nowy iPhone co roku. No. A z Samsungiem powiem wam, że Samsung też nagrywa ładne filmy, też ma fajny aparat. Tylko właśnie jeszcze nie wiem, jak to będzie z tym nagrywaniem, nie testowałem, ale oglądałem jakieś filmiki, że też te Samsungi nowsze, załóżmy od S23 w górę, 24, 25, no to już mega filmy robią i bardzo fajnie to wygląda, no nie? Także zobaczymy, przetestujemy i będziemy coś ich nagrywać. Słuchajcie, jesteśmy w Zębie. Ząb jest fajny, jest tutaj kilka karcz, kilka fajnych sklepów, także jak ktoś wybiera się na wakacje do Zębu, to jest dobra lokalizacja. Tu macie po lewej zajazd Śleboda, restauracja, po prawej nowa karczma, tutaj Sezamek, Euro, no jest kilka tych sklepów, no nie? I po prawej stronie macie nową karczmę, bo ta co jest po lewej, to ją zlikwidowali, a teraz jest nowa, wybudowana. O, tutaj macie tą karczmę, a tamtą starą, co była po lewej stronie, jak ktoś bywa w Zębie, to ją zlikwidowali. No. Dzisiaj się fajnie
ciepło zrobiło, ale podejrzewam, że popada. Jest 17 stopni. Ta pogoda na razie w kratkę jest. Dziś mamy 22 maja. No, takiego zimnego maja ja to nie pamiętam od lat. Poprzestawiało się w tej pogodzie strasznie. Oby tylko powodzi nie było. Tyle wam powiem, bo to jest duże zagrożenie dla naszego kraju. Nie pada, a później tak nagle zacznie padać i to nie jest zbyt fajne, no nie? Ale powoli może się, wiecie co, może się ociepli i niby w czerwcu już ma być cieplej, ma być fajna pogoda. Słuchajcie co, no, trawa w ogóle bardzo mała u nas urosła, bo bardzo zimno było. Te zerowe temperatury, nawet przymrozki w maju, no to wiecie jak jest. Najgorsze jest to, że w Polsce też takie temperatury były i plony będą dużo niższe, bo po prostu zniszczyło te plony, no nie, ludziom. Plony będą słabsze i myślę, że będzie droższe jedzenie, wszystko będzie znowu droższe. No i to takie, warzywa, owoce i tak dalej. No tu na Podhalu to lato jest krótkie, tak wam powiem. Czerwiec, lipiec. Czerwiec trzeba zaliczać do lata, lipiec, sierpień, no i wrzesień tak do 20. Czasami wrzesień bywa, pamiętam kilka razy, mam takie wspomnienia, że normalnie codziennie lało we wrześniu, a czasami jest pięknie, ale to taki wrzesień czasami się zdarzy jeden na kilka lat. No. Słuchajcie, będę kończył tego vloga. Nagrałem wam troszeczkę Podhala, żebyście mieli jakieś fajne widoczki, żebyście się poczuli jakbyście tutaj byli. O, tu jest ten szałas u Jantka, gdzie nagrywałem wam kulik zimowy po prawej stronie. On jest dopiero czynny w wakacje, także na razie wszystko pozamykane, bo nie ma turystów. Jedynie jakieś wycieczki troszeczkę szkolne, coś teraz. A tak to turystów nie ma, dopiero na wakacje będą 2 miesiące. Teraz jest martwy sezon. Jakbyście chcieli sobie pochodzić po górach, jak jest cisza i spokój, to polecam teraz najlepszy okres. To by było na tyle. Trzymajcie się, tu se nawracam. Dziękuję wam, żeście oglądali. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i do następnego. Hejka.